Zanim odpowiemy sobie na pytanie, kim jesteśmy, powinniśmy dowiedzieć się więcej o materii. Nie ma wątpliwości, że życie jest związane z materią i nawet jeśli ktoś uważa, że wykracza poza nią i może istnieć bez materii, warto dowiedzieć się, jak materia powstała, jak ewoluowała i jakie ma właściwości. Ludzkie ciało składa się głównie z najbardziej powszechnych pierwiastków we wszechświecie, a także z pierwiastków najczęściej występujących na powierzchni Ziemi. Zostanie to udowodnione później. To wiele mówi nam o naszym pochodzeniu. Musimy wyjaśnić, dlaczego aż 92% wszechświata to wodór oraz jak i kiedy powstały poszczególne pierwiastki. To przybliży nas do odpowiedzi na pytanie, kiedy możliwe było powstanie i rozwój życia. Życia takiego, jakie istnieje tutaj na Ziemi, ponieważ jest to jedyna znana nam forma życia. Prawie cała materia, jaką znamy, składa się z elektronów, kwarków górnych i dolnych. Wszystkie atomy są głównie różnymi układami tych trzech cząstek. To prawie cud, że te trzy cząsteczki zapewniają tak ogromną różnorodność. Proton składa się z dwóch kwarków górnych i jednego dolnego, a neutron składa się z dwóch kwarków dolnych i jednego górnego. Tutaj muszę podać pewne dane. Te liczby są bardzo ważne. Wszechświat składa się w 92% z wodoru, reszta to 7,1% helu, 0,1% tlenu, 0,06% węgla, a jeszcze mniej neonu i azotu. Inne pierwiastki mniej niż 0,005%. Można to porównać do masy pierwiastków, z których składa się ludzkie ciało. Tlen 65%, węgiel 18,5%, wodór 9,5%, azot 3,2%, wszystkie inne razem mniej niż 3%. Nie otrzymano stabilnych związków helu i neonu, więc nie można się dziwić, że nie możemy znaleźć tych pierwiastków w organizmie człowieka. Jak widać, życie powstało z tego, co było dostępne i z tego, co najłatwiej było połączyć z innymi elementami. Wróćmy do pierwszej chwili po Wielkim Wybuchu. Protony i neutrony zaczynają się formować z kwarków, gdy upłynie 10 do -6 sekundy, czyli 1 milionowa sekundy. Początkowo ich liczba jest podobna. Około 0,2 sekundy po Wielkim Wybuchu wszechświat jest gorący, około 20 do 30 miliardów kelwinów i wypełniony wysokoenergetyczną mieszaniną, w której widać elektrony i zarodki pierwszych nukleonów, protonów i neutronów. Mamy więc już do dyspozycji wszystkie składniki niezbędne do zbudowania atomu, ale wciąż zbyt szybko poruszające się, aby mogły się połączyć. Oznacza to, że protony i neutrony są chwilowo wolne, co jest kluczowe dla rozwiązania naszej zagadki. Powinieneś wiedzieć, że neutrony, które są powszechnym i nieodzownym elementem prawie każdego jądra atomowego poza wodorem, są niestabilne. Nie musisz się martwić, ponieważ niestabilność ta dotyczy tylko swobodnych neutronów, które poza jądrem rozpadają się statystycznie po 9 minutach, najczęściej z uwolnieniem protonu, elektronu i antyneutrina. W przeciwieństwie do protonów, których średnia długość życia wynosi sekstylion lat lub dłużej, które w praktyce są absolutnie stabilnymi cząstkami.
Kiedy temperatura spadła do 10 miliardów kelwinów, na 100 protonów przypadało 60 neutronów, a kiedy spadła do 1 miliarda kelwinów, na 100 protonów przypadało nieco poniżej 15 neutronów. Dopiero teraz, po 3 minutach od wielkiego wybuchu, oddziaływanie silne jest w stanie skleić pierwsze jądra atomów, do których za jakiś czas przyłączą się elektrony. Co ciekawe, wśród nich pojawiło się bardzo dużo jąder deuteru, 1 proton i 1 neutron, trytu, 1 proton i 2 neutrony oraz helu-3, 2 protony i 1 neutron. Izotopy te okazały się jednak mało stabilne, zwłaszcza przy takich energiach, i nie przetrwały próby czasu, ustępując miejsca najprostszym i znacznie trwalszym odmianom wodoru i helu, 2 protony i 2 neutrony. Oczywiście ze względu na ogromne dysproporcje w ilości, większość protonów nie mogła znaleźć dla siebie neutronowego partnera, dlatego najczęstszym składnikiem wszechświata stał się nieuchronnie zwykły wodór, składający się tylko z 1 protonu i 1 elektronu. Od tego czasu, 13,82 miliarda lat temu, proporcje nukleonów we wszechświecie nie zmieniły się znacząco. Należałoby zapytać, dlaczego przynajmniej część tlenu, węgla, magnezu, wapnia itd. nie powstała na początku istnienia. Natura działa dość oczywiście, starając się tworzyć najłatwiejsze jeden po drugim. Tymczasem po helu następne w kolejce jest jądro zawierające 5 nukleonów, a takie stabilne nie występuje w przyrodzie. Zmusza nas to do przerwania ciągu i przeskoczenia do litu-6 i litu-7, potem do berylu i boru. Możliwe, że pierwotna synteza jądrowa wytworzyła niektóre z tych pierwiastków, ale nawet razem nie stanowiły one więcej niż 1/1000 całości. Wtedy musielibyśmy wykonać kolejny skok, bo nie ma stabilnego jądra z 8 nukleonami. Otrzymujemy w ten sposób swego rodzaju brakujące komórki, które skutecznie hamowały procesy tworzenia jąder przed dotarciem do węgla, azotu i tlenu. Pierwiastki z liczbą protonów od 5 do żelaza z 26 protonami powstały tylko wewnątrz gwiazd, a pierwiastki z jądrami zawierającymi ponad 26 protonów powstały w wybuchach supernowych. W okresie 300 000 lat po Wielkim Wybuchu wszechświat nie był przezroczysty dla fotonów, ponieważ były rozpraszane głównie na elektronach, które wraz z protonami i jądrami helu tworzyły pierwotną, gęstą plazmę. W ciągu następnych 100 000 lat ochładzania w temperaturze 3500 do 3000 kelwinów energie fotonów stały się zbyt małe, aby zjonizować materię. Nastąpiła rekombinacja, czyli wychwytywanie elektronów przez protony i jądra helu oraz znacznie mniejszej ilości deuteru, litu i jądra berylu. Powstały atomy. Fotony mogły swobodnie się rozprzestrzeniać. Dlatego nasze teleskopy odbierające promieniowanie elektromagnetyczne nie mogą zobaczyć wszechświata młodszego niż 300 000 do 400 000 lat. Z tego okresu dociera do nas poświata Wielkiego Wybuchu, znana jako kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła. Jeśli chcemy zobaczyć młodszy wszechświat, to być może będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu fal grawitacyjnych, dla których materia i przestrzeń nie stanowią przeszkody. Według nowych badań brytyjskich naukowców, kosmiczny świt, czyli okres, w którym rozbłysły pierwsze gwiazdy we wszechświecie,
nastąpił między 250 a 300 milionami lat po Wielkim Wybuchu, więc do tego momentu istniał tylko wodór, hel, bardzo mało litu i berylu i nie było żadnych gwiazd, żadnego życia, jakie znamy. A patrząc w przyszłość, ze znanych nam praw fizyki wynika, że ten sprzyjający życiu okres kiedyś się skończy. Pytanie, czy życie jest wyższym etapem rozwoju wszechświata, czy też jest tylko przypadkowym produktem ubocznym zachodzących w nim procesów, z punktu widzenia nauki nadal nie ma odpowiedzi. Ten film zawiera podstawową wiedzę, jaką powinieneś mieć o wszechświecie. To jest Twój wszechświat. Nawet z tą wiedzą pozostaniesz z ogromną liczbą pytań bez odpowiedzi, ale bez niej jesteś zwykłym ślepcem. Fizyka nie odpowiada na pytania zaczynające się od słowa dlaczego. Fizycy dzielą wszechświat na części i opisują, w jaki sposób różne części oddziałują na siebie. To, co wiemy o tak zwanej materii, to tylko cechy tych części. Podział ten jest sztuczny. Według fizyki kwantowej cząstki elementarne opisuje funkcja falowa, która ma wartości niezerowe nawet w dużych odległościach od miejsca, w którym znalezienie cząstki jest najbardziej prawdopodobne. Można się więc spodziewać, że taki sposób opisu wszechświata nie jest dokładny i może prowadzić do wielkich błędów. Nie wiemy, czym jest materia i nie wiemy, czy ma ona inne, bardziej subtelne cechy. Nie wiemy, co to znaczy istnieć. Odkryliśmy, że cechy jednej części wszechświata można przenieść do innych części w procesie zwanym oddziaływaniem. Okazało się, że oddziaływania zachodzą poprzez przenoszenie cząstek pomiędzy sąsiednimi częściami wszechświata. Cząstki te są nośnikami pewnych cech, takich jak pęd, energia, ładunek, spin, kolor w oddziaływaniach między kwarkami i kilku innych cech. Udowodniono, że każdej symetrii odpowiada prawo zachowania. Niezmienniczość względem przesunięcia w czasie odpowiada prawu zachowania energii. Niezmienniczość względem przesunięcia w przestrzeni odpowiada prawu zachowania pędu, a niezmienniczość względem obrotu odpowiada prawu zachowania momentu pędu. Prawo zachowania ładunku elektrycznego jest trudniejsze do zrozumienia, ponieważ wynika z niezmienniczości równań Maxwella względem transformacji cechowania. Prawa zachowania energii, pędu i momentu pędu są prawdziwe, ponieważ prawa fizyki nie zmieniają się, jeżeli przesuniemy się w czasie, przestrzeni lub obrócimy. Warto tu dodać, że ze względu na ekspansję wszechświata prawo zachowania energii obowiązuje tylko lokalnie. Nie dotyczy ono wszechświata jako całości. Nośnikami oddziaływania elektromagnetycznego są fotony, oddziaływania silnego pomiędzy kwarkami, gluony oraz oddziaływania słabego, bozony W i Z. Podejrzewamy, że nośnikami oddziaływania grawitacyjnego są grawitony, jednak jak dotąd nie zostały one odkryte. Prawie cała znana nam materia składa się z elektronów i dwóch kwarków, kwarku górnego i kwarku dolnego. Zgodnie z teorią cząstek elementarnych zwaną modelem standardowym,
Wszystkie cząstki są bezmasowe. Elektrony i kwarki zyskują masę poprzez oddziaływanie z polem Higgsa. Proton składa się z 2 kwarków górnych, jednego dolnego. Neutrony składają się z 2 kwarków dolnych, jednego górnego. Masa kwarków stanowi tylko około 1% masy protonu lub neutronu. Większość masy, protony i neutrony, uzyskują z energii kinetycznej poruszających się kwarków i energii potencjalnej oddziaływania między nimi. Według wzoru Einsteina energia równa się masie pomnożonej przez prędkość światła do kwadratu. Zatem masa równa się energii podzielonej przez prędkość światła do kwadratu. Widzimy, że związek pomiędzy masą a energią jest naprawdę prawdziwy. Większość ludzi uważa jednak, że działa to tylko w jedną stronę. To, co ma masę, ma energię, ale okazuje się, że to, co ma energię, ma również masę. Astronomiczne obserwacje ruchu gwiazd w galaktykach spiralnych oraz obserwacje ruchu galaktyk w gromadach galaktyk pokazują, że poruszają się one szybciej niż pozwala na to siła grawitacji, której źródłem jest materia zbudowana z kwarków i elektronów. Próbą obrony praw fizyki jest koncepcja ciemnej materii, która oddziałuje ze znaną nam materią jedynie grawitacyjnie. Jak dotąd nie odkryliśmy cząstek ciemnej materii. Niektórzy fizycy nie wierzą w istnienie ciemnej materii i próbują modyfikować ogólną teorię względności opisującą pole grawitacyjne, ale jak dotąd żadna z tych prób nie zakończyła się sukcesem. Sto lat temu Edwin Hubble przedstawił teorię, że wszechświat rozszerza się równomiernie we wszystkich kierunkach, a odkrycie to było dużym zaskoczeniem. Następnie w połowie lat 90. XX wieku udowodniono, że tempo ekspansji wszechświata w dalszym ciągu przyspiesza, co jest spowodowane właściwością zwaną ciemną energią. Obecnie najnowsze pomiary naszego stale rozszerzającego się wszechświata sugerują, że rośnie on szybciej niż wcześniej sądzili astronomowie. Za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a odkryto, że wszechświat rozszerza się od 5 do 9% szybciej niż przewidywano. To zaskakujące odkrycie może być ważną wskazówką do zrozumienia tej tajemniczej części wszechświata, która stanowi 95% wszystkiego i nie emituje światła, takie jak ciemna energia, ciemna materia i ciemne promieniowanie. Może to oznaczać, że ciemna energia jeszcze bardziej oddala galaktyki, albo wczesny kosmos mógł zawierać nowy typ cząstek subatomowych, zwanych jako ciemne promieniowanie. Trzecia możliwość jest taka, że ciemna materia, niewidzialna forma materii, która stanowi dużą część naszego wszechświata, ma pewne dziwne, nieoczekiwane cechy. Wreszcie teoria grawitacji Einsteina może być niekompletna. Jeżeli wszechświat się rozszerza, jego część, którą widzimy, w przeszłości zajmowała znacznie mniej miejsca. Zastosowanie ogólnej teorii względności prowadzi nawet do wniosku, że objętość ta wynosiła 0, a gęstość materii była nieskończona, co najprawdopodobniej świadczy o tym, że teoria Einsteina nie jest teorią ostateczną i trzeba będzie ją pogodzić z teorią kwantową, co dotychczas nie udało się. Większość ludzi błędnie rozumie, czym był Wielki Wybuch. 13,8 miliarda lat temu ta część wszechświata, którą obserwujemy, zajmowała przestrzeń o objętości bliskiej zeru. Ale nawet wtedy cały wszechświat był najprawdopodobniej nieskończony. Ekspansja wszechświata opiera się na powstaniu nowej przestrzeni, a nie na działaniu siły powodującej oddalanie się galaktyk od siebie.
We współczesnych eksperymentach dochodzimy do warunków, jakie panowały we wszechświecie w bilionowej części sekundy, 10 do minus 12 sekundy. Dalej sięgają już tylko spekulacje teoretyczne, jednak mające bardzo solidne podstawy. Ogólna teoria względności opisuje świat aż do granicy Plancka, wynoszącej 10 do minus 42 sekundy, i opis ten nie zależy od nieznanego składu cząstek tak długo, jak długo wszechświat może być traktowany jako jednorodny, izotropowy i zdominowany przez promieniowanie. Przy energii Plancka, czyli czasie 10 do minus 42 sekundy, grawitacja zaczyna być teorią silnie oddziałującą, a z pewnością kwantową. I wydaje się, że pojęcia czasu i przestrzeni przestają mieć sens. Erę Plancka można więc traktować jako narodziny czasoprzestrzeni. Zamiast 4 znanych nam oddziaływań fundamentalnych, grawitacyjnych, elektromagnetycznych oraz słabych i silnych, wszechświat opisuje nieznana nam jeszcze teoria. Po erze Plancka grawitacja staje się znacznie słabsza niż inne oddziaływania i może być opisywana klasycznie za pomocą równania Einsteina. Nie znamy szczegółów tego, co się wtedy działo. Jedną z popularniejszych hipotez jest teoria inflacji, która przewiduje, że przez krótki czas wszechświat był zdominowany przez stałą kosmologiczną i powiększył swoje rozmiary ponad 10 do 30 potęgi razy. Hipoteza ta tłumaczy dobrze wiele obserwowanych faktów, ale nie można jej jeszcze uznać za jednoznacznie potwierdzoną. Jedno wiemy prawie na pewno. Po tej epoce cały obserwowany dziś przez nas wszechświat mieścił się w kuli o średnicy 3 metrów, ale z powodu rozszerzania się trzeba było 14 miliardów lat, by do obserwatora w środku tej kuli, czyli do nas, dotarło światło z jej brzegu.